Hello gamers, today we have a very big pleasure to welcome you to our hometown Katowice, or at least my hometown. It's a place where we have our own office, and today there is a very special game conference called Game Industry Conference, and we're having a booth where you can play both Medieval Dynasty New Settlement, of course, with Bogusia, but also the Lightkeepers for the very first time, and I'm really hoping that we'll get some players to share their own thoughts about playing the game for the very first time. Jesteśmy w Katowicach, tak jak w sumie codziennie, bo tutaj pracujemy, nasze biuro jest tam. GIC, Game Industry Conference, wersja sprint, czyli szybko, czyli nie ma co tracić czasu. Jest ciepło, pijcie wodę. Picie wodę albo energetyki, co wolicie. Chyba woda lepsza, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja już tam wchodzę do środka, bo tam jest troszeczkę lepsza temperatura, bo tam jest klima. Tak więc nie chcę dostać udaru, tym bardziej, że jest premiera niebawem. Więc mogę być jeszcze potrzebny w tej filmie. Witamy w Spectral Radio, najnowsza edycja GIC Sprint Katowice. Jak Ci się tutaj podoba? Jest wyśmienicie, dosłownie minutę temu tu przyszedłem, jeszcze nic nie widziałem, chce mi się pić i szukam najbliższego kranu z wodą. Tak, to prawda, mamy dzisiaj bardzo wysokie upały, jest gorąco, na szczęście jest tutaj lokal klimatyzowany, więc nie ma tak źle. Co powiesz o grze Medieval Dynasty New Settlement na VR-ze? Jest fajna. Jest równie tak fajna jak ta na PC, to trzeba przyznać. Widziałem, że swoją groną fanów już zdążyła zebrać. Po ostatnich update'ach ta gra wygląda coraz lepiej. No i co? I myślę, że dla całej firmy to jest dobry początek na tworzenie kolejnych wyśmienitych tytułów. Tak, i mamy następne dwa tytuły, The Lightkeepers oraz Roar. Obydwa wyjdą w tym roku. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Do zobaczenia! Okay, so here we are at our own stand. The booth was set up by us yesterday, as I mentioned, and there are chances to play both Medieval Dynasty Settlement and the Lightkeepers. So, in case you were in Katowice, you could join us, but you can't. So I'll just show you how it looks. Jak się cieszycie, że gracze... Jak się cieszymy? Cieszę się bardzo. Mają szansę zobaczyć w końcu Lightkeepersów. Wreszcie! Jestem bardzo zadowolony tym faktem. Uważam, że gra jest naprawdę bardzo wysokiej jakości, jak na ten moment, i niesamowicie się cieszę, że możemy już graczom pokazać naszą grę. Szczególnie po tylu godzinach Naszej ciężkiej pracy, tak. W tej grze też. Tak, w tej grze W każdej i w tej, która czasem tam przeskakuje. Jeśli miałbyś wybrać, którą z naszych 3 gier najbardziej lubisz? Trudne pytania zadajesz. Na ten moment chyba mimo wszystko Lightkeepersów. Ja wiem, że to jest tylko dlatego, że nad Medieval Dynasty nie miałeś przyjemności pracować i gdybyś przy nim pracował, to byłaby zdecydowanie twoja ulubiona gra, bo jest po prostu piękna. Tak. Cieszysz się, że tu jesteś. Oczywiście, szczególnie przeprowadzając ten wywiad. Dziękujemy. Oh yeah, I'm finally seeing our creative director. Here he is. Let's approach him. Dobrze, no to ja wam powiem tak. Zaliczyłem już pierwszy lód, już oskamowałem anszarów na torbę, długopis i notes i będę ruszał na dalsze łowy, no nie? No i tak to wygląda. Tak w ogóle to u nas już na stoisku są zainteresowani ludzie. Paweł opowiada dwójce miłych panów, dlaczego wybraliśmy VR-y, ponieważ zaczęli tam, pogadałam z nimi chwilę. I nie wierzę. I zadali mi to trudne pytanie właśnie, No. dlaczego robimy VR-y, nie w płaskich? No więc na szczęście wtedy magicznym sposobem znalazł się Paweł. Znalazł się Paweł, Tak. który uratował po prostu całą Dokładnie. sytuację. A Mikołaj- Dobrze, Paweł to jest człowiek, który ratuje nas absolutnie w każdych sytuacjach. Dokładnie, a Mikołaj fantastycznie opowiada, ale tak ewidentnie o takim aspekcie samej, wydaje mi się, ruchowości w grach, bo tam też z jakimś zagranicznym panem. Tak, Mikołaj jest bardzo fit osobą, dlatego on jest jak najbardziej, Dokładnie, on żeby teraz ten... tak, jak tylko widzę, jak oni to sobie tłumaczą, tu coś przestrzeni. Jak ja bym mówił, że gry VR-owe są fit, nie uwierzylibyście mi, nie? Naprawdę. Ale są! Serio, są. Opowiedz, jak się gadało z pierwszą osobą, z którą gadałeś? Bardzo dobrze. Rozmawiałem sobie po angielsku. O czym sobie rozmawialiście dokładnie? Rozmawialiśmy o wszystkich naszych grach, o tym, jak audio design jest bardzo ważny w story-driven games, jak i w VR-owych, bo jest, prawda, tutaj cały spatial. Pan był bardzo sympatyczny, super sobie porozmawialiśmy. If you could enter the lighthouse building with me, you can see, because we're losing a bit, because the enemies have damaged the lighthouse, the corruption starts spreading. To get rid of it, we can burn it off, but they're gonna be faster than us in applying it. Okay, so thank you for playing the Lightkeepers. How was it? Like, did you enjoy your play? What was your favorite thing? Well, without spoiling anything, because the game is still not in release mode, so it's gonna take some time, as you say, till September. The game is pretty fun.
The thing about it is that some mechanics are like in other VR games, the reloading way, so you take the magazines or bullets one by one for some weapons, and with B buttons, like in many other games, you put the bullet or the magazine. For some you don't need to, you just put them instantly. So that's similar to other games, but there are also other mechanics. I was gonna say I like the corruption way more because this way it's like it's converting to the side, but going back to your amazing game, Lightkeepers is actually pretty fun, and watching myself become an egg wasn't something I'd expect. Yeah, like But- we wanted to do something far for the depth, like you already failed. We wanted you to feel a little bit better, so at least you get to be an egg. Yes. So which came first, the Lightkeeper or the egg? That's a good question. I think we need to discuss it a lot with our designers because this is a good one. Konrad, jak widzisz, po prostu tłumy ludzi przyszły zobaczyć The Lightkeepers. Medieval poszedł na chwilę w odstawkę i wiem, że tutaj przychodzisz rzadziej niż częściej, ale no jak sam widzisz, jak myślisz, jak się bawią ludzie, bo póki co słyszymy, że jest dużo zabawy. Bardzo się ludziom podobała gestykulacja rąk w latarni, już testowali. No i ogólnie tutaj mamy właśnie już dwóch zainteresowanych, jeden krajowy, drugi niekrajowy. Ogólnie jak byś ocenił tutaj, jak widzisz, czy myślisz, że gracze się dobrze bawią, czy widzisz już jakieś masz uwagi do tego, co powinieneś poprawić? Bo słyszałam, jakieś komentarze już były. Na całe szczęście żadnych uwag nie słyszałem, więc nic nie muszę tam wpisywać w Jirę. Z tego się najbardziej cieszę. No tak jak wspomniałaś, to tutaj mało co jestem. Chodzę sobie po wykładach, dokształcam się, ale z tego to traktuję tak, rzucę okiem i z tego też, co tutaj gadałem z Pawłem, naszym prezesem, to rzeczywiście nasze stoisko jest chyba najbardziej oblegane na ten moment, co nas bardzo cieszy. Może dlatego, że to VR, więc to zawsze jakaś taka, powiedzmy, że nowość dla ludzi, pomimo tego, że już jest jakieś 20 lat na rynku, ale cieszy mnie to niezmiernie. Jestem zaskoczony, że tak dużo osób nawet nie chce sprawdzać naszego pierwszego debiutanckiego produktu, czyli Medievala, tylko od razu rzuca się w wir walki w The Lightkeepers. Tak więc no, póki co bardzo pozytywne odczucia. Jeśli mogłem powiedzieć, to dla mnie największym zaskoczeniem było to, że byliśmy przygotowani na to, żeby dawać grę jednej osobie naraz. A tutaj przyszła już następna i powiedziała, że on nie będzie czekał, tylko już wyciągajmy następny headset, więc jakby to mnie najbardziej pozytywnie zaskoczyło, że tu jest aż taki ciąg do tych gierek, można zauważyć. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie największym zaskoczeniem jest nasz wspaniały tester, pan Piotr, który myślałem, że będzie dużo bardziej introwertyczny, a tutaj proszę bardzo, zwierzę po prostu medialne, fantastycznie tutaj zabawia publiczność, że tak powiem, i gratulacje Piotrze, jeżeli to oglądasz. Nie spodziewałem się, że jesteś aż tak bardzo ekstrawertyczny. Fantastycznie. Ja myślę, że warto też wspomnieć, że tutaj no akurat jesteśmy krajowo u siebie, praktycznie za płotem, natomiast szykujcie się, bo jedziemy też na Gamescom. Tak. Ja nie jadę, co prawda, niestety. Ja też. Ale tu jest, Tom. Sandra, przywitaj się. Powiedz, co zrobiłaś do Medievala i do latarni. Nie chcę, mam wolne, jestem na urlopie. Papa, no. Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. Póki co się dobrze bawię. As you can see, our stand is always having some people trying out the Lightkeepers. So this is like the second and third time that someone's playing sitting, so it's cool to see that everyone has their own favorite mode of playing. And here's a very happy playtester waiting to show others how awesome our game is. But let's check out other stands, because there are a couple. You can play the flat screen games. Everyone has prepared. You can grab a coffee. You can grab a super delicious dinner. I already had mine, but I had a couple of shots to show you. And right now I'm on a search for our other team members that are visiting here for the lectures. Maybe we'll find them or not, we'll see. Po chwilowej przerwie na zewnątrz stwierdzamy, że jest strasznie ciepło. Via game i Ale tu czy tam? tam. No tam totalnie jest Tam jest ciepło. bardzo ciepło, więc po małej przebieżce generalnie ciężkie warunki są dzisiaj, ciężkie warunki. Więc bardzo doceniamy, że stoisko jest w takim pięknym budynku, który jest jednakowoż klimatyzowane i jest bardzo przyjemnie w środku. Jest ciepło, to na pewno, więc musimy się śpieszyć, żebym udaru nie dostał, chyba już to mówiłem wcześniej. W każdym razie bardzo fajny giz,
Byłem już na kilku tokach i na kilku roundtable, dokładnie to na jednym toku i na jednym roundtable. I roundtable fajne, tylko że kazali mi coś mówić. Tak więc trzeba uważać, powiem szczerze, bo się pytali na takie bardzo poważne tematy i musiałem poważnie odpowiadać, a nie byłem na to przygotowany. A na toku byłem też ciekawym, ponieważ był to tok na temat wrestlingu. Jakby co może dać wrestling w kontekście game devu. I o dziwo było, poszedłem trochę dla beki, nie będę ukrywał, ale był bardzo fajny ten wykład. Pan był nie tylko zabawny, ale też merytorycznie jak najbardziej sprawny. Więc jest spoko. Co najważniejsze, w budynku tym jest klimatyzacja, która działa. Tak więc jeżeli chodzi o organizatorów, spisali się na 5 z plusem, bo da się żyć w środku. Słuchajcie, zmiana akcji, albo raczej plot twist. Przyszła do nas nasza praktykantka, której dzieła możecie zobaczyć u nas w grze. Zdecydowanie fajnie się ogląda niż na ekranie komputera. Przede wszystkim fajnie jest tak popatrzeć sobie jednocześnie na ręce i na obrazki. Jeszcze wszystkim super pasuje stylem wszystko, to bardzo doceniam. Bardzo mi się podoba, coś z szynką było, pamiętam, na tych łóżkach. Też, tak, była szynka, były też Tuna Tunes, Tak. takie jakieś rybki ze skrzypcami. Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy tutaj z Take It Studio z naszymi kolegami po sąsiedzku na Gicu, a także po sąsiedzku w Katowicach. Dzień dobry, proszę się przywitać. Dzień dobry, Wojciech Kloc, prezes Take It Studio. Bardzo mi miło, nie spodziewałem się tego wywiadu. Właściwie zaraz wyjeżdżam do Ostrawy, także mnie nie będzie tutaj, ale będzie Dorian. Tak, zdążyliśmy złapać. VR jest silny, jak widać w Katowicach. Aż 2 studia obok siebie. Natężenie na metr kwadratowy gigantyczne. Rozwijamy się. VR jest potęgą. Tak. Ja kiedyś pracowałem w takim pionierze z Gliwic i 3D. To było jakieś 15 lat temu i wtedy robiliśmy VR-y dla jakby spółek górniczych i wtedy to był ten moment, że wtedy VR jest jakby, właśnie to jest ten moment VR-u. Później pracowałem w farmie i robiliśmy Chernobyl VR Project i też to był ten moment VR-u, bo teraz jakby robimy swoje rzeczy i już trochę nie wierzymy, że to jest ten moment, ale walczymy. Jakie wrażenia? No ogólnie ta przestrzeń MCK-owa tutaj wydaje się taka zgrabna bardzo, jest dużo przestrzeni, w ogóle super, że klima hula, bo gdyby nie, to byłoby ciężko. Też jest tak spokojnie, że no jak byliśmy tutaj na PGA, no to tam trzeba było ogarniać tłumy tam ludzi, którzy po prostu przybijali tam zagarniać, a tutaj na spokojnie się podejdzie, się porozmawia. Ja o swojej grze, ty o swojej grze. No i tak jakby no, czujesz się trochę częścią tutaj jakiejś takiej społeczności, a też no, dla mnie to jest pierwszy taki branżowy event, więc tak napawam oczy trochę po prostu, że jednak tu jest troszkę więcej jakichś profesjonalistów. Yeah. I've got a fish. No? Yes, but now you have to play the little mini game. And you've got a fish. Hello everyone, it's Game Industry Conference Day 2 and I hope it will be twice as fun and twice less hot because it's still super hot here in Katowice. So let's go set up our booth for today. As you can see, the weather is super nice. As long as we count super hot as super nice. I guess now all that's done is to wait for the boys to arrive with technical stuff. Right now I have only one headset. They need to bring more. Poznają tego mężczyznę. O, zrobi mi zdjęcie, dziękuję. Jak tam dzisiaj nastroje, energia? Wyspałeś się? Tak, nie imprezowałem zbyt dużo. Znaczy trochę piw wypiłem, bo były za darmo, więc jakby mam obowiązki polskie, prawda? Nie no, żartuję, wcale nie wypiłem tak dużo piwa. Ale było spoko, tak. Aż jak pogoda trochę mnie dobija, niestety. Ale humorki są dobre, bo i impreza dobra, więc co ma być niedobrze? Jest dobrze. Uśmiechnij się. Czemu nie nagrywasz? A ja dostanę jakiegoś piana? Tak, ten jest dla Ciebie, tylko pamiętaj, że jak się skończy mu amunicja, to potrzebujesz nowego. Dam Ci zbroję. Tłumaczymy tak naprawdę wszystko od początku i z detalami oraz z UI-ami, które pokazują też co zrobić. O, już jest śpiwór. I teraz nad śpiworem powinny się pojawić przyciski sugerujące, że możesz pójść spać w wielkim skrócie. To jest do przetestowania broni. Jakbyś chciał, to sobie możesz z daleka chwycić i na przykład postrzelać. Można... Aha, okej, widzę. Tak. Tylny przycisk kontrolera, żeby przyciągnąć do siebie broń. Żeby w ogóle strzelić, trzeba broń załadować. Okay. Tego bossa, którego widziałeś, to stary to jest jeszcze nic, nie? Bo właśnie ta gra będzie stała
bossami i tymi takimi epickimi pulp-cthulhowymi właśnie fightami, no nie? No nie ukrywam, że to fakt, że to jest Cthulhu, to mnie też zachęciło. No, one robią wrażenie, tak. No ale widać, że jest co tam robić ogólnie. Jest to robić i w ogóle chyba najlepszym momentem tej gry jest, jak już gracie w 4. Bo jeden z filarów tej gry to jest w ogóle komunikacja, nie? Więc jak wszyscy pojedziecie, to jest bez sensu. Jak wszyscy zostaniecie, to jest bez sensu. Dzielić się trzeba na te role. Wiesz, ty wypływasz z kumplem, robicie rzeczy, ktoś inny zbiera surowce, a ktoś inny idzie na ryby i gotuje wam, przygotowuje bandaże, dokładnie, tak. No i szybko śpieszcie się, bo już trzeba wracać, bo zaraz przyjdą potwory z głębin, nie? I trzeba walczyć. Przy okazji developmentowo, wiadomo, stąd będziemy mieli bardzo dużo feedbacku, który będzie trzeba zaimplementować do gry, ewentualnie błędy, które znaleźliśmy też, tak żeby grało się ludziom lepiej jednak. Mniej więcej połowa dnia za nami, dużo się dzieje. Obecnie nawet nasz CEO ma teraz swój roundtable, z którego mam nadzieję, że będę miała coś dla Was do pokazania. I teraz ciekawe, mówię po polsku. W każdym razie mam wrażenie, że jest trochę spokojniej niż wczoraj, ale równie super. Jak idealnie, nareszcie się znaleźli. Jak było? Bardzo luźna, przyjemna dyskusja o stanie rynku VR współcześnie i pozytywne wnioski, że rynek VR, mimo że jest niszą, ciągle żyje i znajduje swoich fanów. Dobrze słyszeć. Też się cieszę. Panie Dawidzie, ma pan te gogle na głowie od 5 sekund i jest tam najlepsza gra, jaka istnieje. Proszę powiedzieć, co pan myśli. Myślę niewiele. Dziękuję. Na prawo od tego lustra znajduje się UI. Ale przystojnie. No oczywiście, jak tutaj, prawda, każda osoba, która testuje Lightkeepersów. Są to najprzystojniejsze i najpiękniejsze osoby na całym Gicu. Witam serdecznie. Co chcesz powiedzieć o Twoim uczestnictwie na GIC Katowice 2026? Mam nadzieję, że wszystkim się podobało tak jak mi, bo jednak dzisiaj i fajnych ludzi poznałem, i w fajną grę mogłem pograć, także wszystko chyba. Wracając tutaj do pana Dawida. No dosłownie powinno ci wyskoczyć takie duże UI przed twarzą. Wciskam to i to naraz. Tak. A mogę ja spróbować? Po prostu wcisnąć? Uwaga. Siup. No, tylko kucnąłem. To nie wiem, co się stało. No to niestety nie ma pieniędzy dla pana dodatkowych, trudno. Jest taki fajny komiksowy art style, który oczywiście sprzyja Questowi 3. Dobrze, że gra nie jest fotorealistyczna, bo to by źle wyglądało, nie wyglądałoby to po prostu, albo źle by chodziło, więc podobał mi się ten styl, taki bardzo komiksowy. No i cały ten klimacik, te bronie, takie właśnie starsze, jakieś tam bronie z I wojny światowej. Ja już się powoli zwijam z tego Gica, ale chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podobało. Co prawda musiałem przeprowadzić jakiś tam wywiad, nawet czasami, a nie jestem w tym dobry, ale się cieszę. Ogólnie po prostu się dobrze bawiłem. Chciałem tylko tyle powiedzieć na koniec. Mam nadzieję, że będzie Gic w kolejnym roku. A, nie, chwila. Już zapowiedzieli. Będzie. Musimy tutaj być w przyszłym roku. No, więc chyba tyle. Oddaję głos Pawłowi. Szanowni, to już koniec GIC Sprint Katowice, pierwsza edycja. Jesteśmy dumni, że mogliśmy tu być z Wami. Dziękujemy za odwiedziny, za wypróbowanie naszej nowej gry The Lightkeepers, konstruktywne uwagi, fantastyczne rozmowy. Widzimy się w przyszłym roku, ale w międzyczasie czekajcie na premierę The Lightkeepers już 10 września na MetaQuest. A kto z Was będzie miał jeszcze okazję, będziemy także na Gamescomie i będzie tam można również przetestować The Lightkeepers. Będziemy mieli swoje stoisko w hali 10, także mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się.